to, co powiedzieliście, elastyczność, adaptacyjność, energooszczędność, pewnego rodzaju inteligencja tego budynku, czy też te wyposażenie w systemy, które mogą nadzorować jego pracę. To są na pewno elementy, które będą niezbędne w przyszłości. To jest przyszłość, tak? Magazynowanie energii na pewno jest przyszłością. Tu czekamy na rozwój wydarzeń. Klienci są dużo bardziej świadomi i potrzebują lepszych rozwiązań, które albo eliminują udział człowieka, albo optymalizują procesy. Trochę was chciałem zapytać o taki wasz magazyn marzeń za 20-30 lat, ale Konrad już powiedział, że raczej tani. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Logistyczni. Dzisiaj rozmawiać będziemy o energooszczędnych budynkach, procesach logistycznych w tych budynkach i o trendach. Moimi gośćmi dzisiaj są Mariusz Gajek, FM Logistic. Dzień dobry. Oraz Konrad Sus, NG Concept. Dzień dobry. Panowie, czym się zajmujecie, Konrad? Budujemy budynki, w których później dzieje się magia logistyczna. A ja ze swojej strony zajmuję się utrzymaniem tych budynków i zapewnieniem energooszczędnych procesów wewnątrz. Może tak na wstęp. Dzisiejsze magazyny są zupełnie różne od tego, co widywaliśmy kiedyś. Jakbyście tak spojrzeli na to, co było 20 lat temu, a co dzisiaj, co najbardziej rzuca się w oczy? Rzuca się w oczy? No nic się nie rzuca w oczy, bo one wyglądają tak samo, może tylko ładniejsze farby są. Ale w środku zmieniło się bardzo dużo. Okej. Mariusz? Absolutnie zgadzam tutaj się z Konradem. Z zewnątrz tak na pierwszy rzut oka one wyglądają bardzo podobnie. Jest to dosyć zbliżone kształtem i kubaturą. Natomiast absolutnie tak, w środku one są zupełnie inne. Jeżeli mówimy o konstrukcji rzeczywiście, Konrad, to o czym mówisz, no, na zewnątrz wyglądają co najwyżej w innych kolorach, trochę więcej logo się pojawia, BREEAM, LEED i tak dalej. Co takiego zmieniło się w samej konstrukcji, że one wyglądają tak samo, jednak są zupełnie różne? Zmieniają się warstwy wykończeniowe i warstwy izolacyjne. Tak, bo wiadomo, że wszystkim zależy na tym, żeby ta izolacyjność była jak najwyższa, żeby jak najmniej energii tracić na procesie i na ogrzaniu budynku i tym, co się dzieje w środku, czyli jak najmniej prądu zużyć i jak najwięcej zachować energii w środku cieplnej. I to się zmienia, czyli grubości ścian się zmieniają, bo materiały, z których to się robi, to się myślę, że w 20 lat się nie zmieniły, ale grubości tak, jak najbardziej, przynajmniej 2 razy. Zmieniły się, bo była taka potrzeba rynkowa, bo zmieniły się przepisy. Gdzie jest ta główna motywacja, z której ta zmiana wynika? Znaczy na to można patrzeć w dwójnasób. Tak? To zależy, czy się patrzy z punktu widzenia dewelopera, czy się patrzy z punktu widzenia wynajmującego tego obiektu. Deweloper, wiadomo, chciałby jak najtaniej i jak najmniej zainwestować w to, co zbuduje, a ten, który wynajmuje, czy ten, który użytkuje obiekt, wiadomo, że jemu zależy na tym, żeby było jak najtaniej w użytkowaniu. Dokładnie tak. Tutaj mamy taką dosyć ciekawą sytuację, kiedy zderzają się ze sobą troszkę inne interesy, tudzież wartości, które przyświecają 3 aktorom, którzy występują w tym procesie. Mamy tutaj dewelopera, mamy tutaj firmę końcową, czyli klienta, no i mamy, można powiedzieć, pewnego rodzaju pośrednika, czyli firmę logistyczną. O ile intencją dewelopera jest zbudować możliwie szybko i realnie tanio, na danej działce jak największą kubaturę, jak największą powierzchnię, czyli ta utylizacja gruntu jest kluczem. O tyle dla klienta końcowego to zupełnie inaczej wygląda. Każdy klient chciałby mieć dostosowaną pod siebie infrastrukturę, obiekt, budynek, który będzie spełniał jego wymagania związane z procesem, tym czymś, co będzie wewnątrz, ale również z pewnymi nowymi elementami, które pojawiają się dosyć już tutaj mocno na rynku, związanymi z efektywnością energetyczną, z zieloną energią, z zrównoważonym rozwojem szeroko pojętym. I tutaj jest właśnie rola firmy logistycznej, która jest takim pośrednikiem, która mogłaby i powinna jakby znaleźć pewien kompromis, który da finalny efekt. Mamy po jednej stronie dewelopera, mamy stricte tutaj działkę techniczną, a po drugiej stronie potrzeby i procesy, więc ta adaptacja i znalezienie optymalnego rozwiązania jest kluczowe. Czy te budynki, o których, Konrad, mówisz i materiały, z których budujemy, one są dopasowywane pod konkretną specyfikę budynku wynikającą z oczekiwań klienta końcowego, czy z przeznaczenia, czy to jest tylko wolny wybór firmy, która buduje dewelopera?
Znaczy wszystko zaczyna się od projektu, tak? No, musimy to zaprojektować najpierw, czyli musimy wiedzieć, co będzie w tym budynku lub kto, bo to też jest ważne. Czyli pod magazyn chłodniczy z automatu będziemy Oczywiście inaczej wiadomo. konstruować pewne rzeczy, prawda? Tak. Chłodnictwo wymaga niższych temperatur, większej energooszczędności, tak? Bo nie chcemy płacić za to jak najwięcej. Staramy się, wiadomo, żeby ten budynek był jak najbardziej dopasowany, miał jak najszersze możliwości jego wypełnienia, czy niewypełnienia, tak? Procesów, które będą się odbywały w środku. No i to jest klient, tak? Tu klient musi pokazać nam swoje potrzeby lub powiedzieć o nich wyraźnie. Okej, jakaś forma rekomendacji oczywiście też Tak, jest wskazana, czyli pewnego rodzaju doradztwo. Tak? My mamy tych budynków wiele, wybudowanych na koncie. Wiemy, jak je budować, co powinno być w środku. Możemy doradzić, możemy podpowiadać. Ale to dobrze jest, jak klient wie, co chce. I tu właśnie jest ta rola nasza, powiedzmy logistyki typowej, która ma know-how, która ma wiedzę taką procesową i to, co potrzeba pod kątem wymagań klienta. No i nasza rola jest współpracować tutaj, czy z deweloperem, czy z projektantami w zakresie adaptacji, czy też przygotowania takiej koncepcji finalnej pod dany biznes. Oczywiście to mogą być skrajnie różne rozwiązania od potrzeb, nie wiem, stricte klientów farmacyjnych, poprzez typowe rozwiązania, można nazwać ambientowe, typowo spotykane w rynku, jak również specjalistyczne rozwiązania z klimatyzacją, ze strefami nadzoru, etc. Specjalne rozwiązania pod potrzeby klienta. I one oczywiście mogą znacząco się od siebie różnić. Natomiast to jest tylko jeden element. Z drugiej strony mamy kolejny dotyczący pewnej elastyczności. Nowoczesne budynki, przyszłość budownictwa, zastosowań w logistyce, to co widzimy przed sobą, no to jest pewna rodzaju elastyczność i możliwości adaptacyjne. Taki obiekt, jego konstrukcja, jego rozwiązania techniczne od typowych rzeczy takich jak siatka słupów, czy też izolacja ścian zewnętrznych, czy też dachu, o czym wspominał Konrad, no one są kluczowe, żeby móc potem ten obiekt dostosowywać do potrzeb zarówno rodzaju klienta, jak i też jego skali. Pamiętajmy o tych wolumenach, które w dzisiejszych czasach, no one potrafią fluktuować i podobnie musi być, podobne wymagania są w stosunku do obiektów. Swego czasu trzeba było zwracać uwagę bardzo mocno na dach, żeby miał odpowiednią wytrzymałość na śnieg. W tej chwili Dokładnie. zaczynamy instalować panele fotowoltaiczne, więc kolejne dodatkowe obciążenie to też trzeba wziąć oczywiście pod uwagę. Tutaj poruszyłeś dosyć ciekawy aspekt, ponieważ to jest pewnego rodzaju skrajność. Z jednej strony szukamy optymalizacji, być może troszeczkę oszczędności na materiałach, na konstrukcji, na jej wytrzymałości, ale z drugiej wymagania, które niesie z sobą przyszłość, no to oczywiście jest zielona energia, więc pojawiają się panele fotowoltaiczne, pojawiają się jakieś rozwiązania elektromobilności, które zazwyczaj te panele no, są stosowane i montowane na dachach, więc wymagana jest dodatkowa obciążalność tego dachu, co jest troszkę sprzeczne z wymaganiami takich typowych rozwiązań pod klienta. Ale cała tutaj podstawowa intencja jest, żeby to adaptować, żeby znaleźć to rozwiązanie optymalne i mieć możliwość przedstawienia go dla klienta końcowego zgodnie z jego strategią, polityką czy też wymaganiami. No to jest trochę takie aktywne wykorzystanie budynku, tak? Jeżeli możemy sobie zainstalować panele, korzystać z tego, zmniejszać CO2, emisję CO2 dzięki temu, że raz, że budynek jest lepiej zaizolowany, mniej zużywa energii, a dwa, tą energię jeszcze potrafimy na miejscu sami produkować, no to jakby ma to sens, tak? Musimy to w zasadzie robić. Zdecydowanie tak. Mówimy tutaj o przyszłości, gdzie wydaje się być, że oczekiwania wszystkich to są budynki pasywne. Pasywne, czy też nazwijmy je szeroko rozumiane zielone, które nie wymagają zasilenia energią zewnętrzną, a są samowystarczalne i to jest jakby kierunek, w którym podążamy. Oczywiście to nie jest łatwa droga. Jakiś czas temu mieliśmy okazję obserwować szalejące zmiany na rynku energii elektrycznej. Mówię tutaj o cenie oczywiście energii, które przyspieszyły nieco, która to sytuacja przyspieszyła nieco naszą politykę, strategię i podejście w ogóle do oszczędności bycia
efektywnym, bycie energooszczędnym. Dlatego, że jeżeli notujemy w granicach 300% zmiany ceny energii, to bezpośrednio przekłada się na ten koszt finalny utrzymania takiego obiektu. Więc to jest element, który bezwzględnie wymaga od nas pójścia w tym kierunku pasywności, tudzież bardzo dużego ograniczenia zużycia. Skąd wiemy realnie potem, że on się efektywnie sprawdza? Skąd mamy przekonanie i pewność, że on jest efektywnie wykorzystany? Czyli całe te jego możliwości rzeczywiście zostały maksymalnie wykorzystywane w czasie aktywności. Tutaj mamy szereg narzędzi i możliwości od tych takich, wydaje się być najbardziej znanych, zresztą wymaganych przepisami. Są to pewnego rodzaju audyty efektywności energetycznej obiektów, które są w tej chwili obowiązkowe dla każdego obiektu budowanego i bardzo dobrze. One wskazują na pokazują, jego efektem jest wskaźnik, który w jakiś sposób można pozycjonować na rynku istniejących obiektów i mieć świadomość, jak bardzo zielony ten budynek jest, mówiąc tak troszeczkę w uproszczeniu. I nie mówimy tu o kolorze. A oczywiście nie mówimy tu o kolorze, ale o wskaźniku zużycia potrzebnej ilości energii na jego metr kwadratowy. Tak to można przy bardzo dużym przybliżeniu przedstawić. To, co Konrad mówił, jeżeli klient na zewnątrz widzi tylko różnicę w kolorze, to jak on ma mieć pewność i jak on ma porównać, który jest bardziej efektywny i potencjalnie tańszy. Tak? Taki audyt na pewno odpowie w dużej części na to pytanie. Natomiast proszę pamiętać, że oprócz samej efektywności samego obiektu, również mamy instalacje wewnątrz, mamy procesy wewnątrz, które już są dedykowane dla klienta. Pamiętajmy, że zasadniczo większość rozwiązań opiera się na zużyciu energii elektrycznej wewnątrz obiektu, począwszy od oświetlenia, poprzez wózki widłowe, zazwyczaj są to wózki elektryczne, z różną technologią baterii, niemniej jednak każde z tych urządzeń zużywa energię elektryczną, jak również rozwiązania już technologiczne pod potrzeby klienta. Począwszy od bardzo prostych rozwiązań, po bardzo skomplikowane systemy automatyki, transporterów, wszelkiego rodzaju sorterów, to co w logistyce nowoczesnej spotykamy. Więc te wszystkie elementy stanowią o konsumpcji, o takim wskaźniku zużycia obiektu energii szeroko pojętej, bo mówimy tu zarówno o energii na potrzeby ogrzewania, czy też zapewnienia stosownego klimatu wewnątrz, ale również na zużycie samych technologii, czy też obiektu. Suma tego daje nam odpowiedź na pytanie, jak efektywni jesteśmy w stosunku do innych podobnych rozwiązań. Więc to jest coś, co mierzymy, coś, nad czym się skupiamy i pracujemy na podprawieniem tego wskaźnika. Oczywiście możemy to rozwinąć jeszcze dalej, bo jest certyfikat energetyczny, który mówi o budynku właśnie tak jak Mariusz powiedział, tak, ile będzie tracił energii, ile potrzebuje energii do funkcjonowania, ale oczywiście są jeszcze inne certyfikaty na rynku, które pozycjonują budynki jeszcze dokładniej w stosunku do tego, co może wymagać klient. To są certyfikaty typu BREEAM, LEED lub HQE. HQE jest lokalnie we Francji. I one już mówią o tym, co ten budynek może nam dać w przyszłości, tak? I to nie tylko chodzi o energię, tylko też o rozwiązania, które stosujemy wewnątrz, czyli klimatyzację, wentylację, jaki wysoki poziom zapewniamy, tak? Chodzi też o to, co ludzie robią w środku, oni muszą tam pracować, więc muszą też się czuć dobrze i musimy im to zapewnić, nie? I to budynek i instalacje, które są w nim, ma to właśnie zapewnić. I certyfikacja służy do tego, żeby pokazać, jak dobry ten budynek jest. Tak? Super, czyli generalnie wspólny mianownik jest bardzo łatwy do wypracowania sobie dla kogoś, kto jest zainteresowany, bo spojrzy na certyfikaty, spojrzy na wskaźniki, o których Mariusz mówił, jest w stanie sobie rzeczywiście znaleźć jakąś matrycę, porównać, gdzie który budynek, w jakiej lokalizacji się znajduje. Bo jakby nie rozmawiamy teraz o tym, gdzie ten budynek ma się znaleźć, bo każdy musi sobie swoją analizę zrobić, ale jakby sam konstrukcyjnie, na ile on się wpisuje, to rzeczywiście można to złapać, tak, sobie i się przygotować. Ważne może wspomnieć, że to nie tylko sam obiekt w sobie, ale tej certyfikacji podlega również sam proces budowlany, proces projektowy, proces produkcji materiałów potrzebnych dla budowy takiego obiektu, a również jego sposób i podejście do utrzymania, więc to jest szeroka skala, szeroki aspekt potwierdzający na każdym etapie podejście energooszczędne, tak można sobie
Taki element jeszcze uzupełniając, może tylko ostatnie zdanie na temat certyfikacji, jest przewidziana nawet forma utylizacji materiałów po zakończeniu okresu życia takiego obiektu, więc no jak kompleksowe podejście jest do tej certyfikacji, myślę, że te słowa mogą tutaj jasno pokazać. Wspomniałeś, Mariusz, wcześniej o klimacie. Ja bym zapytał trochę, jak te budynki są też planowane, konstruowane z perspektywy właśnie ludzi, którzy mają tam pracować. Niekoniecznie tylko może wnętrze, ale również część biurowa, część zewnętrzna, część obsługi związana z gośćmi, którzy korzystają z tego obiektu, czyli kierowcy, czy jakiekolwiek inne instytucje, które potrzebują dostępu do takiego budynku. Często jest klient na takim budynku też, mimo tego, że w środku pracuje jakiś usługodawca. Na co zwraca się uwagę dzisiaj, konstruują te budynki? No bo jednak szukamy miejsc ciekawych i atrakcyjnych do pracy dla ludzi. Magazyny jakby w swojej istocie specjalnie szykowne nie są. No, to jest po prostu kawałek ścian i w środku dzieje się operacja. A jednak te budynki potrafią być ciekawe, potrafią być atrakcyjne i potrafią być zachęcające dla tych, którzy przychodzą z rynku, szukają swojego miejsca pracy i mówią: o, tu jest fajnie, tu bym chciał pracować. Co się robi dzisiaj pod tym kątem? Myślę, że tutaj, Darek, dotknąłeś bardzo ważnego aspektu dotyczącego ludzi. Wszyscy chyba wiemy, każdy z nas chciałby pracować w przyjaznym otoczeniu, w przyjaznym klimacie, w miejscu, które kojarzy mu się raczej pozytywnie. Więc no, to jest też wielki kawałek tortu, nad którym powinniśmy się skupić, więc przy tym budownictwie energooszczędnym w parze powinno być prawidłowe podejście do troszczenia się o zasoby ludzkie, które mamy. Tak to się ładnie fachowo nazywa. I tu mamy szeroki wachlarz możliwości, które trzeba stosować, żeby pozyskać tych pracowników, żeby to miejsce pracy było przyjazne. Mówimy przede wszystkim o oświetleniu dziennym, o przyjaznym, nie wiem, kolorze oświetlenia, tak to nazwijmy, temperaturze, barwie, terenach zielonych, miejsca wypoczynku. To wszystko robi różnicę i na to warto zwracać uwagę z racji dosyć trudnej sytuacji na rynku pracy, przecież z jaką się spotykamy na co dzień, więc to jest pewnego rodzaju przewaga i warto o tym pamiętać i w to inwestować. No tak, ci, którzy z tych budynków korzystają, raczej funkcjonują w jakimś otoczeniu konkurencyjnym i też chcąc się wyróżnić przed konkurencją, budując tego typu budynek, będąc bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych pracowników, rzeczywiście mogą uzyskać nie tylko tą przewagę operacyjną, kosztową, ale również zasoby ludzkie. Dokładnie. Jest szansa pozyskać i utrzymać chętniej. Z drugiej strony sobie myślę, że też taki element trochę edukacyjny jest dla tych ludzi, którzy tam pracują. No bo jeżeli budynek jest ekologiczny, sposób prowadzenia tego budynku jest ekologiczny, to też stymuluje pewnego rodzaju powiedzmy zachowania w życiu codziennym. Tak? To kształci, to nas Tak. w jakiś sposób Buduje zbliża do też, tego. tak. Mamy pewną ciągłość i synergię tego, co robimy na co dzień prywatnie, ale również tego, co widzimy w pracy. Więc to tworzy spójność i wydaje się być dobrym kierunkiem. Przeciętna osoba, jeżeli słyszy tylko w newsach teleinformatycznych, że dbamy o środowisko, redukujemy CO2, chcemy być bardziej eko, bardziej zrównoważony rozwój, ale nie może tego dotknąć w żaden sposób. Idąc do pracy, widząc to w takim budynku, to ma bardzo konkretny przejaw tego, że to się dzieje, że to nie jest tylko jakiś slogan z telewizora. Prawda? Zdecydowanie tak. Co więcej, już niedługo, bo od przyszłego roku wszystkie firmy, większość firm będzie miała obowiązek raportowania pewnych danych, nie tylko danych finansowych, jak dzisiaj, jak dotychczas, ale również takich danych właśnie, które świadczą o podejściu do środowiska, podejściu do zasobów ludzkich, o stworzeniu takich przyjaznych miejsc pracy dla ludzi. To się troszkę... Oczywiście to wychodzi z dyrektywy Unii Europejskiej. Intencja jak najbardziej dobra. Ona jest w tej chwili wdrażana na rynek europejski. Poszczególne kraje dostosowują się do tego. No i już niebawem będziemy mieli możliwość porównania każdego poważnego, szanującego się przedsiębiorstwa. Nie tylko jeżeli chodzi o wynik finansowy tego przedsiębiorstwa, ale również o podejście, o ten zrównoważony rozwój.
Na chwilkę bym chciał jeszcze się zatrzymać w budynku i w procesach i trochę podyskutować o automatyzacji, bo rzeczywiście w tym obszarze dużo się dzieje. No to te wszystkie nowoczesne budynki są mocno przygotowywane też pod to, żeby spełniać kryteria automatyki wszelkiego rodzaju. Przy automatyce rośnie zużycie energii z kolei, więc jak byście tutaj mogli to opisać? Co się dzieje w tej chwili pod kątem budowy automatyki w środku, a zarazem efektywnego wykorzystywania tych zasobów jak najmniejszym kosztem? Ja bym dotknął tu dwóch aspektów. Pierwszy aspekt to jest taka automatyka samego budynku. Wydawałoby się, że budynek, prosta konstrukcja, nic bardziej mylnego. Proszę mi wierzyć, że wymagania i potrzeby powodują, że jest tam mnóstwo różnego rodzaju instalacji, które powinny być prawidłowo użytkowane, mają możliwość być użytkowane niewłaściwie, więc taka automatyka, która w jakimś sensie zapewni prawidłowe korzystanie, optymalne korzystanie z tych zasobów technicznych, to się w tej chwili możemy spotkać z taką nazwą jak BMS. To jest skrót z angielskiego Building Management System, który nadzoruje pracę wszystkich najważniejszych instalacji samego obiektu celem optymalizacji konsumpcji, prawidłowości pracy, etc. To jest pierwszy aspekt, który pozwala osiągnąć optymalne zużycie samych mediów, czy też optymalne działanie instalacji budynków. A drugi Tam jest też informacja, przepraszam, że ci przerwę, że coś nie działa. Dokładnie. Mamy możliwość właściwego reagowania na pewne sytuacje awaryjne, na sytuacje, które mogą nieść za sobą podwyższone zużycie. To są wszystkie elementy, Czyli anomalie wszelkiego rodzaju można wyłapać. Tak. To jest coraz bardziej rozwijane. Niektóre kraje w Europie w tej chwili już wdrażają to w swoich wymaganiach i tego typu instalacje są obowiązkowe, na przykład we Francji. Mam nadzieję, że to ten kierunek jakby pójdzie dalej i pozostałe kraje, czy Unii Europejskiej, czy też inne kraje będą wdrażały tego typu podobne rozwiązania. Skala problemu, z jaką się mierzymy, to proszę pamiętać, wielkie powierzchnie i wielka kubatura. Tak. Jeżeli mówimy o zapewnieniu prostego elementu, jak właściwej temperatury wewnątrz, czyli mówimy to o systemie grzewczym, to jest potężna ilość powietrza, którą musimy obrobić i przygotować dla potrzeb, czy też samych wymagań prawnych związanych z pracownikami, ale również dla potrzeb produktów naszych klientów. Więc to jest potężna objętość, potężne ilości energii. Warto o tym pamiętać. No tak, technologia, o której rozmawialiśmy, chociażby związana z chłodzeniem takiego obiektu, no mamy różne technologie. Jak zastosujemy amoniak jako czynnik chłodzący, no musimy zupełnie inne sprzęty zainstalować, inne procedury spełnić, choć potem rzeczywiście efektywność energetyczna, jeżeli chodzi o zużycie, jest fantastyczna, tak? Zdecydowanie tak. Mamy tutaj do wyboru całe portfolio rozwiązań i to właśnie ta decyzja, w którym kierunku pójdziemy, powinna być przemyślana z perspektywy lat, w perspektywie potencjalnego zanieczyszczenia środowiska, bo tutaj w przypadku F-gazów mówimy o postępie i o zmianach typów czynników, które są używane w tych instalacjach chłodniczych szeroko pojętych, który może być mniej przyjazny dla środowiska, bądź bardziej przyjazny. Więc to jest nasza decyzja i nasze właściwe podejście celem tutaj osiągnięcia tej optymalizacji. A zapytałbym, Konrad, jeszcze, bo mówiliście o tym zarządzaniu budynkiem, BMS i tak dalej. Na ile internet rzeczy, czyli ta predykcja ewentualnie jakichś usterek potencjalnych i tak dalej, na ile to już jest rozwinięte, jeżeli chodzi o kwestie budynków i pracy w budynkach takich logistycznych? Właściwa reakcja, szybka reakcja na czas, optymalne nastawy, to są takie elementy, które łączy sobie ten system, których osiągnięcie przez człowieka i reaktywność człowieka na pewno na takim samym poziomie nigdy nie będzie. Konrad dotknął tutaj elementu dotyczącego mediów. Mówiliśmy o wodzie, mówiliśmy o gazie ziemnym, chcemy powiedzieć o gazie ziemnym, który jest jednym z podstawowych źródeł, jeśli chodzi o przygotowanie, ogrzewanie obiektów i energii elektrycznej. Mówimy zatem o tych trzech mediach. O ile z wodą staramy się tutaj stosować rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska, staramy się oszczędzać, jeśli chodzi o zużycie, odzyskiwać tą wodę na potrzeby, nie wiem, takich podstawowe, bytowe, więc zasilanie do toalet, do tego typu rzeczy, jak również gromadzenie wody, tak? To też jest element.
pamiętajmy, że borykamy się ze zmianą klimatu, więc zdarzają się miejsca, gdzie te zasoby wody są ograniczone. W lato często możemy nawet spotkać się z niskim ciśnieniem sieci zewnętrznej. Tutaj warto też takie rozwiązania pamiętać o tym, więc rozwiązania energooszczędne, rozwiązania efektywne też powinny sprzyjać temu. Jeżeli chodzi o systemy grzewcze i tutaj używanie gazu ziemnego, bo to dotychczas było nasze podstawowe medium, to w tej chwili rynek zmienia, to przeobrażamy się, idziemy w kierunku rozwiązań opartych na energii elektrycznej bardziej, czyli systemy grzewcze, są to pompy często pompy ciepła. Nawet w tak dużych obiektach jak hale logistyczne, jak obiekty wielkopowierzchniowe, które z dużym wskaźnikiem efektywności zamieniają energię elektryczną w energię cieplną. I to jest element, który zdecydowanie rozwijany jest w tej chwili na rynku i jest przyszłością. Dotyczy to zarówno biur, jak i naszych obiektów logistycznych. Mówimy o energii elektrycznej. Cała masa problemów. Nasza sieć energetyczna nie jest dostosowana do tych możliwości, które już w tej chwili mamy. A co więcej, myślę, że wybiegając dalej w przyszłość, napotkamy na dalsze problemy. Pamiętajmy, że rozwijamy tu instalacje fotowoltaiczne, mówimy o elektromobilności, czyli o stacjach ładowania. Rozwijamy technologię ładowania aut osobowych, aut ciężarowych również. Więc generalnie zwiększamy potrzeby konsumpcji. Oczywiście zwiększamy też efektywność równocześnie, niemniej jednak ten przepływ energii w tej sieci niestety nadal pozostaje. No i oczywiście tutaj napotykamy na pewnego rodzaju ograniczenia. Przykładem może być to, co na co dzień spotykamy przy instalacjach fotowoltaicznych. Na dzień dzisiejszy podstawowym rozwiązaniem to jest autokonsumpcja, czyli wielkość instalacji jest dobierana tak, żeby zapewnić możliwie największą autokonsumpcję, ponieważ sieć elektroenergetyczna nie jest dostosowana albo nie otrzymujemy warunków na przesył energii elektrycznej wytworzonej przez nas do sieci. Danej lokalizacji, bo to bywa różnie w zależności od miejsca. To może być różnie w różnych miejscach, niemniej jednak generalizując, nasza sieć, polska sieć jeszcze na to nie jest gotowa. Dlatego być może to jest przestrzeń do rozwijania nowych technologii, może technologii wodorowych, gdzie mielibyśmy pewnego rodzaju bufor, pewnego rodzaju akumulator energii, czyli nadmiar energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej moglibyśmy zamienić na wodór i go w jakimś sensie zeskładować na potrzeby momentu, kiedy ta produkcja z instalacji fotowoltaicznej będzie niska, a potrzeby obiektu duże, wtedy proces odwrotny pozwoliłby otrzymać własną energię elektryczną. To jest przyszłość, tak? Magazynowanie energii na pewno jest przyszłością i tu czekamy na rozwój wydarzeń. Bardzo jesteśmy naprawdę zainteresowani tym, żeby składować tę energię na później. Ale to może nastąpić bardzo, bardzo szybko. Kwestia jest przepisów i odpowiednich regulacji, tudzież wsparcia rozwoju tej technologii. Ona sama w sobie istnieje już, niemniej jednak być może jeszcze nie jest wystarczająco mocno promowana i wspierana. Pamiętajmy, że tutaj ważnym elementem przy inwestycjach, to zazwyczaj są duże inwestycje, natomiast zwroty z tych inwestycji nie będą szybkie. Tak. Ale będą trwałe i mogą oddziaływać w szerszej perspektywie, w dalszej perspektywie. Więc wsparcie tutaj różnego rodzaju funduszów, czy też Unii Europejskiej, czy naszych lokalnych, czy związanych z gospodarką generalnie energetyczną. Proszę pamiętać, że mamy tutaj do wyboru programy wspierające z Urzędu Regulacji Energetyki, z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, bezpośrednio z Unii Europejskiej. Pozyskiwanie wsparcia da nam szansę na przyspieszenie tego procesu. Więc to jest przede wszystkim jakby w skali kraju też, tak? Rozproszenie tych źródeł generowania prądu poprzez poszczególne firmy u siebie lokalnie też odciążają cały system. Więc też w sytuacji nawet jakiejś awarii elektrowni mało kto zostanie dzięki temu dotknięty, bo jeżeli każdy w jakiś sposób będzie w stanie sam się zabezpieczyć na trudne momenty, to rzeczywiście jest to zdecydowanie i lepsze dla biznesu i bardziej stabilne też, tak? Pod kątem produkcji, zapewnienia usług i tak dalej. Ciągłości procesów, samowystarczalności, etc. Całe mnóstwo korzyści, natomiast pytanie, kiedy to nastąpi, jak szybko
i czy to będzie za rok, za 5, czy mówimy o perspektywie kilkunastu lat. A relokacja z danej aktywności do nowej po 10 latach, bo budynek przestał spełniać oczekiwania, jest dość kosztownym i dość Zdecydowanie. trudnym przedsięwzięciem, tak, angażującym całą firmę. Więc Ale coraz popularniejszy. tak, ale to trochę wynika z tego, że ta technologia wcześniej, tak, tego tak. horyzontu takiego nie było. Ta dynamika rzeczywiście się mocno zmienia, no bo mamy nagle kwestię legislacji, narzucania pewnych przepisów, oczekiwań. Sami chcemy, żeby było bardziej zielono, zrównoważenie i tak jest. dalej. Z drugiej strony już widzimy ten horyzont, właśnie elektromobilność, znowu inna forma wykorzystywania tego budynku również. No, wtedy tego nie było, tak? Nikt 20 lat temu nie myślał o tym, że taką dynamikę nagle dostaniemy w rozwoju chociażby elektromobilności, o której trochę tutaj dłużej żeśmy rozmawiali. Na perspektywa 2035 czy 2050 już się gdzieś rysuje, no bo jednak nawet w ramach Unii Europejskiej mamy pewne kierunki. Globalnie też widzimy, w którą stronę wszyscy chcieliby pójść, więc rzeczywiście dzisiaj jest trochę łatwiej może planować tak długofalowo niż kiedyś. Przynajmniej w części związanej z budową budynków logistycznych. Zdecydowanie tak. To pytanie, które zadałeś, Darek, jak budować, żeby ten obiekt był atrakcyjny po 10-15 latach, żeby miał możliwości nadal, niezwykle trudne. Niemniej jednak jedyna szansa, żeby osiągnąć sukces w tej materii, to na pewno być blisko deweloper, klient. Na pewno baczne obserwowanie rynków, zmian, dynamiki zmian w rynku. Obiekty muszą być elastyczne, muszą być rozwojowe, muszą być łatwe w adaptacji, a wciąż gdzieś tam posiadać ten aspekt biznesowy, być nadal konkurencyjny na rynku, bo no, oczywiście tego nie możemy pominąć. Musimy pamiętać o konkurencyjności biznesowej, nie sztuka wybudować obiekt, który będzie odpowiadał w większości wymagań, czy też był super elastyczny, natomiast obawiam się, że na końcu jego koszt potencjalny jego wynajęcia będzie tak zawrotny, że nikt się na to nie zdecyduje. Więc Po co ci to jest Mercedes, ten jak nie będziesz nim jeździł? Właśnie, więc Tak. to jest trudne osiągnięcie tego kompromisu. Natomiast uważam, jedyne słuszne podejście i ścieżka jest taka, że warto tutaj rozmawiać, warto zbudować pewną strategię. Nie należy patrzeć krótko, należy spojrzeć troszkę szerszą perspektywą i zbudować w oparciu o to strategię i dalej na bazie tej strategii pójść z budową, czy też doborem rozwiązań dla tego obiektu. To, co powiedzieliście, elastyczność, adaptacyjność, energooszczędność, pewnego rodzaju inteligencja tego budynku, czy też wyposażenie w systemy, które mogą nadzorować jego pracę. To są na pewno elementy, które będą niezbędne w przyszłości. Trochę was chciałem zapytać o taki wasz magazyn marzeń za 20-30 lat, ale Konrad już powiedział, że raczej tani. No, nie tyle tani, co optymalny. To ja wiem, że to słowo jest pojemne, ale No tak. mnie by się marzył osobiście magazyn, który da się dostosować jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o jego wysokość. Słynny magazyn z gumy, tak? No tak, trochę tak. Trochę tak. Enigmatyczne stwierdzenie, Tak, ale tak, to jest ale ważny tak. aspekt, to jest ważny element. To byłby święty graal, tak naprawdę, logistyki, bo jeżeli posiadać magazyn, który dostosuje się do każdego klienta, no to nie ma przeszkód. I to już ten zbudowany, tak? Tak, to oczywiście. o to chodzi, żeby nie trzeba go było Żeby był za budować każdym razem drugi budować. raz. Tak. Tak. No to jest. Tak. Byłoby Oczywiście cudowne. wiadomo, że no wszystkie te systemy oszczędzające energię no muszą tam być. To już mamy teraz. Tak? Będziemy je tylko rozwijać. Oczywiście będą coraz lepsze, coraz bardziej dostosowane i coraz bardziej operowalne. Ale A tak jeszcze w ramach tego magazynu marzeń, widzicie gdzieś jakieś technologie, które raczkują, gdzieś, wiecie, na razie w czasopismach się pokazują jako zajawka, które rzeczywiście mogą potencjalnie wejść w życie i mogą być ciekawym elementem dla konstrukcji budynków? Jest taki obszar gdzieś. Na pewno wydaje mi się, że potencjał jest też w technologii materiałów. Być może w niedalekiej przyszłości będziemy mieli jakiś game changer w projektowaniu konstrukcji ścian, konstrukcji nośnych obiektu, coś, co zrewolucjonizuje rynek, co będzie tańsze niż materiały dzisiaj znane, a da, nie wiem, kilkukrotnie lepszy efekt, czy też izolacyjności, czy samej konstrukcji. To jest pierwszy aspekt. Ale wydaje mi się, że drugim aspektem jest sama technologia wewnątrz obiektu. Tutaj na pewno w okolicach generalnie energii szeroko pojętej, te technologie, które są przed nami, czy też jeszcze są w trakcie
badań, one też mogą zrewolucjonizować dosyć intensywnie możliwości, czy też potrzeby czy klientów, czy też w budownictwie, więc to liczę na to. Ja rozumiem, że mówisz o wydajności. Mówię o ogólnej wydajności, urządzeń. generalnie o wydajności, o efektywności samych urządzeń, o technologiach, które spowodują duże, takie znaczące zmiany w procesach logistycznych, to też na pewno jest element. Może nie dotknęliśmy jeszcze aspektu samej robotyki i jakby wkroczenia głębiej w logistykę tego typu technologii. Na tą chwilę nie jest tego dużo. Pojawiają się te technologie, czy to są AMR-y, czy technologie szeroko pojętej robotyki. One mogą w najbliższej przyszłości coś zmienić, bo mówimy tu zawsze o zastąpieniu człowieka. I to może mieć znaczący wpływ na efektywność, na szybkość procesów, na jakość, powtarzalność, etc. Wiele tych aspektów. No tak, na pewno punktów ładowania takich obiektów, znaczy takich urządzeń będziemy potrzebowali więcej, potencjalnie mniej szatni, tak, dla pracowników, aczkolwiek tutaj cały czas czynnik ludzki będzie miał znaczenie, no bo ktoś musi o tym decydować, ktoś jednak będzie konfigurował to w takiej, a nie innej formie, więc tutaj ta myśl człowieka myślę, że cały czas będzie niezwykle potrzebna, żeby nadawać kierunek i decydować o tym, co robimy. Natomiast ta efektywność rzeczywiście magazynowa z zastosowaniem wszelkiego rodzaju robotów, cokolwiek to znaczy, no może być dość ciekawa. Tak, no. Pytanie, na ile rzeczywiście konstrukcje budynków, jeżeli chodzi o wnętrze, tak, podejrzewam, trzeba będzie modyfikować, jeśli chodzi o planowanie, ale z drugiej strony o tej elastyce, której mówił Konrad, wierzę, że jest tyle, że sobie z tym poradzimy bez jakichś większych wyzwań. Zdecydowanie tak. Myślę, że moglibyśmy podsumować tak w telegraficznym skrócie to, o czym mówiliśmy, no bo tak naprawdę mamy kwestie raz związane z technologią budynków, o czym mówił Konrad, o tym, że to się rzeczywiście mocno zmieniło, bo chcemy, żeby one były efektywne i niskokosztowe w eksploatacji. Z drugiej strony to, o czym Mariusz mówiłeś, te procesy w środku też można organizować inaczej, z większą swobodą, z większą elastyką. Z drugiej strony przyszłościowo patrzeć na tę konstrukcję można też pod kątem właśnie dodatkowych instalacji, które będziemy realizować na tych budynkach. No bo fotowoltaika, bo stacje ładowania, czy to na dokach, czy jednak słupki i tak dalej. Więc no, sporo tych elementów jest, ale na końcu jeszcze pamiętamy, cały czas tam są ludzie. Pracujemy w środku, chcemy mieć przyjazne i ciekawe miejsce pracy dla tych ludzi. Czy coś jeszcze byście chcieli na zakończenie dodać? Ja myślę na pewno, że wymieniliśmy kilka razy to słowo elastyczność i łatwość w adaptacji. To jest i szybkość. Myślę, że to w sumie 3 te słowa warto podkreślić. To, co jest w najbliższej przyszłości, nieco dalsza perspektywa, no to wydaje się być zmiana technologii, która znacząco wpłynie albo na konstrukcję obiektu, albo na procesy wewnątrz, ale zawsze zostanie przyjazność dla pracowników, dla ludzi i to jest coś, nad czym warto zawsze pracować. Po to budujemy budynki, żeby w nich pracować. Nie dla robotów, wtedy będą inne budynki. Nasze Super. budynki są dla nas i myślę, że to jest najważniejsze. To tym akcentem zakończymy na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za obecność z nami. Moimi gośćmi był Mariusz Gajek, FM Logistic. Dziękuję. I Konrad Sus, NG Concept. Dziękuję Państwu. Zachęcam do odsłuchu kolejnych odcinków podcastu Logistycznie na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast. Dziękuję i zapraszam.